Szanowni Państwo, partnerem tego odcinka jest Romet, polski producent rowerów. Producent również tego modelu elektrycznego e-Modeco 1.0. Ma on trekkingowe opony szersze, dzięki temu mogę mknąć po Pelieżcu, po ścieżkach rowerowych i zwykłych asfaltowych trasach, chociaż wybieram te boczne. Więc te opony umożliwiają mu jazdę zarówno po asfalcie, jak i po bezdrożach. Rama aluminiowa z dożywotnią gwarancją, no i nade wszystko elektryczne wspomaganie, dzięki czemu, jak na razie przynajmniej, nic mi tutaj nie jest straszne. Półwysep Pelieszaz jest miejscem niezwykle atrakcyjnym dla rowerzystów. Nie myślę oczywiście o tej głównej drodze z największym natężeniem ruchu samochodowego, lecz w środku jest mnóstwo dróg bocznych, mnóstwo specjalnych tras rowerowych i rowerowych ścieżek. Wszystkie doskonale oznaczone. Nawet w środku interioru, w środku teoretycznie niczego mamy takie znaki. Wiemy, gdzie jechać i ile nam to zajmie. Szczyt rowerowego sezonu przypada tutaj na wiosnę albo też na jesień. Dlaczego? Ano dlatego, że wówczas można jeździć przez cały dzień i nie jest w środku dnia, kiedy słońce stoi w zenicie, nie jest tak potwornie gorąco. Dlatego co ja robię w środku lata? Ano w środku lata ja po prostu jeżdżę albo rano, tak jak teraz, albo wieczorem. Uwielbiam ową konstrukcję ramy. Zresztą od zawsze wolałem taką ramę. Ona się teraz nowocześnie nazywa low step, ale kiedyś na coś takiego mówiono damka. Ta rama, która idzie tutaj tak, parę razy boleśnie dała mi znać o sobie, uderzając mnie w moją męskość. Więc taka rama jest dla mnie idealna. Low step albo damka, jak wolicie. No i taka przejażdżka 40-minutowa, godzinna, rano, przed śniadaniem, potem prysznic, potem kawka i coś skromnego do przekąszenia robi człowiekowi dzień. Są nawet takie wycieczki rowerowe tutaj, sam widziałem, zwłaszcza jesienią i wiosną, że ludzi przywożą łodziami rowerzystów, oni wyjmują swoje rowery, jeżdżą przez cały dzień w danej lokalizacji, a następnie pakują się na łódź, na niej śpią, płyną dalej i znowu wypadają z rowerami. W maju to widziałem wiele razy. Ja się nie będę dzisiaj okrętował, na razie po prostu jadę. A i wspomaganko trzeba włączyć. No jasne. To niezwykle miłe, gdy podczas przejażdżki spotkać można dawno niewidzianych kolegów. Jadę do domu. Mamy podróż zaplanowaną, spotkanie niemal na drugim końcu półwyspu. No i ową podróż, ową przejażdżkę odbędziemy już samochodem. Jestem, szanowni państwo, w wiosce Chodilie. Ten akwen to jest rzecz jasna fragment Adriatyku, ale mówiąc precyzyjnie, jest to tak zwane Małe Morze. I tu mamy Stoński Kanał, czyli niezwykle żyzne wody słynące z hodowli małż oraz ostryg. Już wam kiedyś Chodilię pokazywałem, a to przy okazji w doskonałej agroturystycznej restauracji Ficowić. Ona mieści się tam za tym niewielkim kempingiem, ale tym razem powód mojego przyjazdu tutaj jest zgoła inny. Jakże wielka jest siła internetu, zarówno negatywna, jak i pozytywna, ale w tych programach
na pozytywach się skupiamy. Zatem w tymże internecie wpadł mi w oczy nagłówek, że 2 dziewczyny z Polski kupiły dom na półwyspie Pelieszac. Ten półwysep to jest pewnego rodzaju mikrokosmos, więc siedzimy sobie u Roka na kolacji, a tutaj Roko przedstawia nam Justynę, która właśnie jest jedną z owych dziewczyn. No i tak dostaliśmy zaproszenie. Moi drodzy, to jest właśnie tutaj. Oto rzeczone dziewczyny, czyli Justyna i Katarzyna, no i przede wszystkim to jest taras waszej posiadłości. Dlaczego tu? Skąd ten pomysł? Dlaczego Chorwacja, dlaczego Dalmacja, dlaczego Pelieszac? To jest bardziej złożony temat. Myślę, że Kasia możesz przedstawić, dlaczego Chorwacja, później dowiemy się, dlaczego Pelieszac. Dobra. Chorwacja dlatego, że pierwszy raz przyjechałam z moim tatą w 96 roku do Żywogoście, troszkę inny region niż ten, no i się zakochałam. Usłyszałam język polski, teoretycznie, który był tak zbliżony do języka polskiego i to była miłość od pierwszego wejrzenia. I wtedy postanowiłam sobie jako taka mała dziewczynka, że na pewno kupię tu dom. Język polski, czyli piwo to było piwo, woda to była woda, wino Dokładnie to było tak. wino, ale chleb to już był kruch. To już było trudniej, natomiast były wspaniałe, piękne, ogromne, soczyste arbuzy i to było to. O tak, a ty? A jeżeli chodzi o mnie, no to zdecydowanie też z rodzicami przyjeżdżałam do Chorwacji, ale to tutaj Kasia mnie zainspirowała i potrzebowała też drugiego inwestora, więc stąd tutaj zaszczepiła we mnie tą miłość do Chorwacji. Ja się tej miłości nie dziwię, bo sam jej uległem i nawet ona się zmaterializowała, no bo jesteśmy w pewnym sensie sąsiadami, dzieli nas 40 km. Mało, myślę, mało. Ale to nie jest dużo. Ten dom kupiłyście kiedy i w jakim stanie on był, kiedy go kupiłyście? Kupiłyśmy ten dom, tak naprawdę finalną umowę podpisałyśmy w zeszłym roku w styczniu. Natomiast, co jest bardzo ważne, czekałyśmy długo na podpisanie tej finalnej umowy, ponieważ były tutaj problem związany z nieruchomością. Trzeba było przeprowadzić cały proces scalenia nieruchomości, więc na to trzeba było czekać 2 lata. I też ustalić zakres właścicielski. Tak. No jasne, wy pewnie wiecie lepiej, bo obie jesteście prawniczkami, jesteście adwokatkami. Tak, wszystko się zgadza. Ale już wiele razy na to zwracałem uwagę, że jak człowiek się rzuca, żeby coś kupić, zwłaszcza tutaj, ale nie tylko tutaj, gdziekolwiek za granicą, musi zwracać uwagę na stan prawny. Tutaj bardzo często jest tak, że jest jakaś nieruchomość, ale nie ma porządku w papierach, ktoś mieszka w Nowej Zelandii, jakiś spadkobierca, ktoś mieszka w Australii i potrzeba jest sporo czasu, żeby to wyczyścić, żeby wszystko było lega artis. Tak, zdecydowanie, dlatego my też nawet mieliśmy prawnika z Zagrzebia, tak, który nam pomagał i przeprowadził z nami cały ten proces. Aż z Zagrzebia. Aż z Zagrzebia. Ostrogracie. Tak, no. Myśmy mieli prawnika z Plocze, ale też wszystko się udało. To jest miejsce, które traktujecie jako miejsce wakacyjne, czy też chcecie tutaj pomieszkiwać przez jakąś część roku, czy możecie pracować zdalnie? Jak się te sprawy mają? Na szczęście to jest jedyny plus pandemii. Wprowadziła ona możliwość tak naprawdę uczestniczenia w rozprawach online'owo, więc tak naprawdę możemy sobie na to pozwolić, żeby przez część roku tutaj, znaczy większą część roku de facto tutaj spędzać i pracować zdalnie. Tak, pierwotny plan był taki, że kupujemy dom pod inwestycje, czyli będzie to dom wynajmowany, natomiast to, ile trudu, energii i czasu włożyłyśmy w to, żeby ten dom wyglądał tak, jak wygląda, no to po zrobieniu tego wszystkiego doszliśmy do wniosku, że niestety, no nie podzielimy się ze wszystkimi tym dobrem, tylko raczej z przyjaciółmi i znajomymi. No ale Tak. dobra, ale to możecie otworzyć takie biuro porad prawnych dla rodaków, którzy szukają tutaj nieruchomości, bo zdaje się taki jest trend. Ludzie głównie kupują w Hiszpanii, zdaje się, ale też sporo ludzi kupuje tutaj. Nasza ta mini kolonia Pelieszka powiększa się systematycznie, no więc nie chcę żadnej prowizji. Słuchaj, no to może zastanówmy się, nie chcę żadnej prowizji, tak. możecie to robić. No, oczywiście pytanie jest pewnie głupie, ale chodzi o to, by jednak na nie odpowiedzieć. Przepraszam, czy wam się tu podoba? A jeśli tak, to co wam się najbardziej podoba? No wiem, że głupie, no już nie kupiłyście czegoś gdzieś, gdzie wam się nie podoba. Nie no, Pelieszac jest w ogóle niesamowitym Przepiękny, miejscem. taki Jest bardzo przepiękny prawdziwy. i dziki przede wszystkim, jeszcze taki nie do końca turystyczny, w tym złym tego słowa znaczeniu. Natomiast dlaczego Hodilie w ogóle? Może zacznijmy też od tego, ponieważ po pierwsze jest na uboczu, co nam się bardzo spodobało, a po drugie to jest notabene duża zasługa twoja, bo oglądałyśmy, tak, twój odcinek jeden.
chodzili właśnie. Wybrałyśmy się do Ficowicia, szukałyśmy nieruchomości bardzo długo, wybrałyśmy się do knajpy. Ficowicz był w odcinku. No. Był w I odcinku. dlatego tutaj w ogóle trafiłyśmy, A więc to poszłyśmy jest dlatego, że byłyśmy załamane, bo nie mogłyśmy nic znaleźć. Tak. I dokładnie tutaj była taka mała na płocie plakietka. taka malutka plakietka, prawie niezauważalna na sprzedaż. Jak I to ja jest się to. cieszę, że się mogłem na coś przydać. I to jest wspaniała rzecz, że jak zauważyłem wcześniej u Ciebie, ale bo myśmy się dzisiaj pierwszy raz spotkali, poznali, że mówisz po chorwacku już. Tak, I ty tak. też. Uczymy się od razu, jak udało nam się znaleźć nieruchomość, to tak naprawdę zaczęłyśmy uczyć się chorwackiego, no bo jednak bez języka tutaj to ja sobie nie wyobrażam, jak... Myślę, że to też jest ważne dlatego, żeby nawiązywać trochę inne więzi, trochę bliższe i trochę głębsze. I ten język bardzo pomaga. łączy. No to są oczywistości, ale nie wszyscy sobie z tego zdają sprawę. Wszędzie gadają w tym lingua franca dzisiejszego świata, czyli po angielsku, no ale Tak. z Dalmatyńcem Nie. mówić po angielsku, Słowianin ze Słowianinem, który ma się porozumiewać po angielsku, bez sensu. To mam pytanie takie, skoro Ficowicia poznałyście dzięki mnie, a i mieszkacie tutaj, czy znacie tu jeszcze jakieś świetne adresy kulinarne w pobliżu Stonu, w tej części półwyspu? Zdecydowanie. Mamy jeden fantastyczny adres, to jest Gastromare w miejscowości Kobasz. Kobasz. Zdecydowanie To warto się jest wybrać. kuchnia naprawdę na najwyższym poziomie, bardzo świeże, bardzo regionalne składniki, przygotowywana naprawdę z ogromnym sercem i detalami na najwyższym No ale poziomie. poza tym jeszcze dodatkowo, co trzeba o tym wspomnieć, jest przepiękny widok z tej restauracji. Ja Więc tam, dajecie wiarę, słyszałem o tym, ale ja tam Nie jeszcze byłeś? To jest nie byłem. To Nie byłem, bo są miejsca, w których byłem, ale ich nie pokazywałem. A tam nie dość, że nie byłem, to nie pokazywałem tego. Moi drodzy, zatem konkluzji jest kilka. Po pierwsze, już wiemy, gdzie za chwilę pojedziemy. Po drugie, jak chcecie kupić nieruchomość w Chorwacji, to szukajcie namiarów na Kasię i Justynę. Po trzecie, jak chcecie gdzieś osiąść, to uczcie się języka. A po czwarte, i to jest konkluzja, do której doszliśmy niezależnie, ale razem, to jest przepiękne miejsce. zdecydowanie Tą tak. wodą z cytryną wznoszę toast za wasze powodzenie tutaj i będziemy się pewnie widywać jeszcze nie raz. Żywieli. Żywieli. Fajnie, żywieli. Przysiółek Kobasz. Jesteśmy już od strony otwartego morza, które w tym miejscu tworzy niezwykle malowniczą zatokę. Żeby się tutaj dostać lądem, jadąc od Stonu, zaraz za murami miejskimi, trzeba skręcić w lewo i przejechać groblą przy Salinie i potem jechać cały czas prosto, aż droga się skończy. Ona tylko częściowo jest asfaltowa, częściowo to jest, jak tu mówią, makadam, czyli droga szutrowa, ale większość ludzi, większość gości tego lokalu przypływa tutaj, a nie przyjeżdża właśnie. Więc dostęp od morza jest łatwiejszy. No, wszystko jedno, czy tu przypłyniemy, czy przyjedziemy, to miejsce czeka na nas. No i to miejsce jest po prostu piękne. A ja tu jeszcze nigdy nie byłem. Zrezygnowałem kiedyś z jazdy ową drogą i nie trafiłem na jej koniec. Zawsze musi być jakiś pierwszy raz. To jest miejsce odwiedzane bardzo chętnie przez różnych znanych powszechnie na całym świecie ludzi, zwłaszcza piłkarzy. Był tutaj na przykład całkiem niedawno David Beckham, a dosłownie parę dni temu była tu ikona no nie tylko chorwackiej, ale i światowej piłki nożnej Luka Modric. A twórcą tego sukcesu jest człowiek, który tam wydaje dyspozycję. Dobar dan, szefie. Dobar dan, Jeżeli możemy dojść ovdje. Samo izvolite. Hvala puno. Kako ne. Szanowni Państwo, Evo. oto Ante Toni Bielančić, prawdziwa gwiazda nie tylko chorwackiego i światowego gotowania. Szefie, ja rozumiem, kuhate. Idemo, odmah radimo odmah jednu buzaru ovdje. Dobro. To je naše to tipično dalmatinsko ili odistojnsko jelo, buzara. No da, kako Imamo ne. lijepe dagnje. I moje pytanie, koja je vaša filozofija kuhanja? Lokalna hrana, sastojci iz okoli, kako to je? Moja filozofija kuhanja je ta da ja
isključivo radim, vidite, sa samoniklim biljem, svježe namirnice. Da. Radim puno sa maslinovim uljem, sa vinima. Sa vašim maslinovim Sa uljem? mojim, mi smo proizvođači maslinovog ulja. Mi proizvodimo svake godine oko 600-700 litara ekstra virgin olive oil, jer samo ga ne polijevamo, ne špricamo, nego je dano Bogu da kiša pada. Kad padne kiša, to ga polije. Ako je više kiše, bolje ulje. Ako je previše kiše, opet ne valja. Znači, priroda se tu malo s nama igra. Znači, ovo su dagnje na buzaru, sad što radim. Buzara, to je, znači, na stari ilirski jezik, buzara je bila jedna posuda na galijama, gdje su bile galije, prije, u staro vrijeme, i onda se u tim buzarama se servirala dagnja, juhe su se servirale. I buzara spaja Jadran, bo iz talijanskoj strane je tako, ala buzara. Tako, i nažalost nestalo je buzara, nestalo je galija. Ali tu su nasze dagnje iz Malog Stona. Gastromare działa w sposób, który wręcz uwielbiam, bowiem nie ma tutaj w zasadzie jednego sztywnego menu, lecz mówi się o tym, co by się chciało zjeść, jakie się ma alergie, a też to, co mogą podać, zależne jest od tego, co akurat z morza wyłowią. Dla nas rozmowa w tej sprawie, dla nas nieznających chorwackiego, dla nas Polaków jest o tyle prostsza, że pani Maja, która pełni tutaj funkcję menadżerki metra, studiowała w Warszawie na SGGW. Jest dietetyczką wykształconą w Polsce i mówi po polsku. Dzień dobry, drodzy Państwo, zapraszamy do restauracji Gastromare. No więc najpierw się ustala, co się chce i co jest, a potem dostaje się różne rzeczy. Zacznijmy jeszcze nie od tego, co na talerzach. Zacznijmy od detali, które są jakże ujmujące. No oczywiście, jesteśmy w Dalmacji, na stole stoi oliwa. Ale mało powiedzieć, że jest to oliwa z Dalmacji. Mało powiedzieć, że jest to oliwa z półwyspu Pelieszac. To jest oliwa z Kobasza, stąd właśnie, z tego mikroświadka. Skoro mijaliśmy Ston i Ston jest naszą pelieszką dumą, to mamy również solny kwiat ze Stonu, czyli najszlachetniejszą postać soli. A teraz już skupiamy się na daniach. Ośmiornica, kawałeczek macki, która spoczywa na palencie, czyli polęcie, czyli mamałydze. Do tego mamy pomidorową salsę. Oczywiście nie muszę wam mówić, że pomidory gdzieś tu w pobliżu rosną. To jest risotto z krewetkami, ale wzbogacone nie tylko winem, ale również miętą. Tak, jest wyraźny miętowy interpunkcik. To jest ryba o nazwie kokot. Kokot, o ile sobie dobrze przypominam po włosku, to jest kogut morski. Kogut morski, przepraszam, ichtiolodzy, wybaczcie, nie wiem, jak się po polsku ta ryba nazywa. Mam nadzieję, że nie tak absurdalnie jak Lucjan. Imię męskie dla ryby. Co to za pomysł? To jest wspaniała ryba. Ona jest z rusztu, jest tylko muśnięta ogniem, ale do tego mamy machunę, czyli zieloną fasolkę, mamy pomidorowy sos, no i mamy ziemniaki. Bardzo oliwny smak sosu. To jest wielki kawał sashimi z tuńczyka, no bo kawał surowej ryby. Ale do tego jest chrzan, nie pod postacią wasabi, tylko normalny, miejscowy chrzan, wszakże wymieszany z imbirem. No i to, jak tuszę, jest zanurzone w takim sosie, który teoretycznie składa się z dwóch nieprzystających do siebie składników, czyli sosu sojowego oraz oliwy. Ale to są rzeczy tylko teoretycznie do siebie nieprzystające, ponieważ jest to kombinacja absolutnie genialna. Jak się ma takie tuńczyki, a wiecie, że Japończycy zabijają się za tuńczykami właśnie stąd, no to grzechem byłoby tego na tak wspaniały sposób nie podać. Tu jest kolejna wersja tuńczyka, mianowicie takie płatki
tuńczyka, który, jak mniemam, był tak delikatnie podwędzony na zimno. Mamy tutaj kapary, krewetki, takie krewetki, czyli kozice i do tego pire z ciecierzycy. Ciecierzyca, czyli slanutak i bakłażany i ser, czyli to jest danie z gatunku Mare e Monti. Danie, które łączy w sobie góry i morze. Ale Dalmacja łączy w sobie góry i morze. W kieliszku mam malwazję dubrowaczką, czyli ową odmianę malwazji z okolic Dubrownika. Wolarewicz to jest doskonała winiarnia. Nie wiem, być może Luka Modric powinien zjeść tutaj nie po mistrzostwach, ale gdybym ja zjadł takie rzeczy tuż przed jakimś ważnym meczem, no nie. To bym był nasycony mózgowo, ale fizycznie łaknąłbym siesty, więc dobrze, że nie zjadł. Dobrze, że zjadł po. Tak czy inaczej jest to miejsce niezwykle gourmet. Najważniejszym miastem w tej części półwyspu, a niegdyś najważniejszym na półwyspie całym, jest Ston. Jeszcze raz powtórzę ową wspaniałą historię. Otóż tam mamy salinę, Velsolane, jak mówią miejscowi, czyli miejsce, w którym z wody morskiej robi się sól. Jest to jedna z najstarszych salin Velsolan w całym basenie Morza Śródziemnego. No i z powodu owej soli cały półwysep Pelieszac od Bana Bośniackiego kupiła Republika Dubrownicka. Ban Bośniacki sprzedał sól, no bo w samej Bośni kontynentalnej soli kamiennej jest pod dostatkiem, a sól była wówczas niczym złoto. I Dubrownik kupił to z powodu soli, no i ponieważ sól była tak niezwykle cenna, miejsce, w którym była ona wydobywana, jest nadal, i skąd była transportowana z sąsiedniego małego Stonu na świat, postawił fortyfikację. W związku z tym Ston otoczony jest czymś, co przypomina mur chiński. No i w ogóle jest to bardzo piękne, wspaniale zachowane miejsce. Jak była sól, to trzeba było tego skarbu bronić. Miasto przeszło ostatnio dość gruntowną renowację. Przywrócono fosę, która je kiedyś otaczała. Odnowiono nie tylko mury, ale również świątynie, również budynki użyteczności publicznej. No i jest to miniaturka Republiki Dubrownickiej, a w dodatku jest to żywe miasto i jest to nie wypatroszona turystyczna bombonierka, lecz miasto, w którym mieszkają ludzie. Jest tutaj na przykład prawnik, jest fryzjer, jest piekarnia, są sklepy, pranie się suszy, tam też się suszy. I tu wszędzie, jak się zejdzie z głównych traktów, no to jest w ogóle maleńkie, ale jak się z nich zejdzie, to trafia się na normalne, ludzkie sadyby, postawione dawno temu, ale w dalszym ciągu przez ludzi używane. Piękne. Jesteśmy, moi drodzy, w miejscowości Ponikwe. To nie tylko nazwa owej miejscowości, lecz nazwa stosunkowo młodej apelacji winiarskiej. No bo miejscowi winiarze zgłosili owe winnice do apelacji i to się udało. Zatem na Półwyspie Pelieszac mamy już nie tylko Dingacz czy też Postób, ale mamy również ową apelację Ponikwe. Jednym z tych winiarzy był niejaki Ante Marlais. I to jest bardzo ciekawa historia, niezwykle dalmatyńska i europejska. Otóż w czasach napoleońskich przybył tutaj niejaki pan Marle z Francji. W czasach napoleońskich ta droga tutaj powyżej to jest droga napoleońska. Napoleona tutaj nigdy nie było, ale rządził prowincjami iliryjskimi, czyli czymś, co
w imieniu Napoleona tutaj utworzono, rządził niejaki generał Marmont, który bardzo dobre rzeczy zrobił akurat dla tego półwyspu. No i pan Marle tak wrósł w miejscowy krajobraz, że został. I z czasem Marle, zgodnie z logiką miejscowej wymowy, zamieniło się na Marlais. I pan Ante Marlais to bardzo znamienity miejscowy winiarz, jeden z autorów owej apelacji i właśnie do jego winiarni teraz idziemy. A to jest fragment jego winnicy. Honory domu pełni sam gospodarz, czyli 7. pokolenie rodziny Marle-Marlais tutaj. Mam 3 wina. Oczywiście robią ich tu więcej, ale nie chcę do was mówić w sprawie wina przez 20 minut. Więc 3, które wydają mi się, że są niezwykle ważne. Z mojego punktu widzenia chyba najważniejsze jest właśnie to. To jest mianowicie Marlais Dispet. I to jest białe wino, które, co się tutaj, mówię o półwyspie, niezwykle rzadko zdarza, jest świeże, owocowe, chrupiące i takie do wypicia, ciamkając niemal. Bo miejscowe wina są w ogóle mocne, a już zwłaszcza Rukatac, czyli dominujący tutaj sort, odmiana białego wina, często daje wina takie utlenione i ciężkie. Tymczasem tu mamy kupasz 3 szczepów. To jest Rukatac, ale to jest również Malwazja dubrownicka oraz coś, z czego słynie Korczula, czyli poship. Ale ten poship jest uprawiany tutaj, na miejscu. I tak, to jest owocowa świeżynka, doskonała do ryby i delikatnych dań. To jest rosé. Rosé Plawac Mali to jest rzecz jasna ów szczep, bo Plawac Mali tutaj z czerwonych dominuje. Ale zobaczcie, jak delikatny jest ów kolor. Maceracja skórek w tym winie odbywa się tylko przez godzinę. 1 godzina wystarczy, by wino nabrało takiej właśnie barwy. Dzięki temu ono również jest świeże, owocowe, bardzo przyjemnie ściąga usta, nie jest potwornie mocne i również nadaje się doskonale do dań z makaronem, do owoców morza i do codziennej, lekkiej kuchni. A to, widzicie, już jest inny kieliszek. To jest mianowicie wino, które nazywa się Szkrapa. I to jest Plawac Mali, ale z bardzo starych, najstarszych winnic, jakie rodzina Marlais ma. Niektóre z tych krzewów mają nawet 100 lat. Są też 60-letnie. Wybiera się najstarsze krzewy, z nich grona, których jest mało, ale w związku z tym jest niezwykła koncentracja. Już mówiłem pewnie, Plawac Mali. I teraz wszystkie te 3 wina są winifikowane w inoksie, ale te 2 nie mają kontaktu z beczką, a to leży w beczce przez 4 lata. To jest kombinacja. Zmienia się beczki, jest dąb slawoński i dąb francuski. Potem jeszcze wino dojrzewa przez 2 lata w butelce. No i to jest, moi drodzy, potęga. Wino jakby bordowskie w nosie. Potężne, wspaniałe wino. Jest tak dobre, że zostawiłbym je na specjalne okazje, ponieważ człowiek się zbyt łatwo przyzwyczaja do dobrego i potem trochę słabsze może mu nie smakować. A to nie znaczy, że te są słabsze, one są inne. Te są codzienne, te są jak człowiek ubrany w schludną, elegancką, lecz codzienną odzież. A to jest odziane, jakby szło na przyjęcie na cesarskim dworze w Wiedniu. Fanfary.
Jak się jedzie ze Stonu w stronę Orebicza, mija się miejscowość Dracze. I ten akwen, co już wam wiele razy pokazywałem, słynie z hodowli ostryg oraz mól. I przy samej drodze mamy miejsce, które nazywa się Sudfit. Kiedyś byliśmy tutaj w pandemii, w czasie naszych pierwszych relacji, kiedy wyrwaliśmy się właśnie w owym smutnym czasie przez Niemcy do Dalmacji i pływaliśmy nawet tutaj i pan łowił mule. I miło widzieć, że owo miejsce zmieniło się w ciągu tych paru lat. To już nie jest punkt sprzedaży muli i miejsce, gdzie gotują dwa podstawowe dania na ich bazie i ewentualnie otworzą wam ostrygę. To jest restauracja. Letnia restauracja z krótką kartą, bardzo rozsądnymi cenami, no i rzeczami najlepszymi, które tutejsze morze oferuje. Czyli mamy ostrygi, sztuka 2 euro, świeżutko otwarte, wyłowione wprost z morza. Mamy mule na różne sposoby, mamy krewetki, mamy langustynki, mamy rybę. Mamy dobre białe wino, najlepiej w takiej temperaturze pod postacią gemisztu. No i taka króciutka przerwa w tej drodze. Przerwa polegająca na tym, żeby spożyć ową doskonałą, lokalną ostrygę z tutejszej odmiany. Cytryny nie potrzebuje. Czyściutkie morze w ustach. Najpiękniejsze, co tutaj może być. To miejsce było pierwsze. Tam, gdzie przed chwilą siedzieliśmy, to jest dokładnie za rogiem. Tam, widzicie. A teraz jesteśmy tutaj. I to jest od wielu, wielu lat. Miejsce, gdzie można również kupić rzeczy na wynos. A ja potrzebuję 5 kg muli. Mule oczyszczone, na razie nie wszystkie. Oczyszczonych jest tyle, ile będzie mi potrzeba do zrobienia tego jakże prostego i dobrego dania. Makaron z mulami. Spaghetti byłoby ok, ale jeszcze lepsze będzie linguine. Ono jest takie trochę rozpłaszczone jak języczek i w związku z tym będzie idealnie piło ów sos. Tu się gotuje woda na makaron. Jeszcze się nie zagotowała, na razie nie solimy. A teraz bardzo prosta akcja. Jeśli mamy mule stąd, one mają w sobie niezwykle dużo wody słonej, morskiej, bo są świeżutkie, więc trzeba najpierw poczekać, aż się otworzą delikatnie i wypuszczą trochę tej wody, a potem będziemy dogotowywać je dalej. Dzięki temu sos nie będzie potwornie słony. Tak, już się otworzyły. Nawet jeśli któraś się nie otworzyła, to większość tak. I zobaczcie, ile puściły wody morskiej, tyle płynu. To by było zbyt wiele dla sosu, to by było zbyt słone. A tutaj mrugają do nas zalotnie otwartymi wnętrzami. To odkładamy. Przykrywamy, żeby było gorące. I teraz dwie akcje. Nie gaszę palnika. Tutaj kładziemy coś, na czym potrawa będzie wykańczana. Od razu do środka sporo oliwy. Sos się będzie robił dokładnie tyle, ile gotuje się makaron. Oliwa się zaraz rozgrzeje, a teraz solimy wodę. Nie wiem, dlaczego tak jest. Jeśli ktoś jest fizykiem, to pewnie mi to wyjaśni. Jak się wodę posoli, kiedy już się zagotuje, to wtedy ten proces trwa szybciej. Jak się posoli wodę niezagotowaną, to ona się gotuje dłużej. Solimy dość intensywnie, no i gotujemy makaron. Oliwa nabiera temperatury. Makaron do środka. Zaraz go będę tam nurzał. A teraz wrzucamy na rozgrzaną oliwę czosnek. Sporo czosnku. Słyszycie, co się dzieje. Gdy zapach czosnku wypełni całą kuchnię, a dzieje się to bardzo szybko,
Dodajemy kolejne składniki. Pomidory, wcześniej obrane ze skórki, wypestkowane. Natkę pietruszki, posiekaną drobno. Mieszamy i dodajemy tutaj jeszcze jedną rzecz, mianowicie odrobinkę ostrej papryki. Kruszona peperoncino albo też kruszone peperoncini, jak wolicie. Teraz do środka trochę koncentratu pomidorowego. Trochę. To nie będzie zupa pomidorowa. I teraz trochę białego wina. Ono za chwilę zniknie, rozprowadzi bardzo ładnie w środku koncentrat. Tyle. Makaron zaraz będzie dobry. Woda jest słona, puściła gluten spod makaronu, czyli mantecata. To wszystko zagęści sos. Podlewamy to mniej więcej szklanką wody spod makaronu. I teraz, właśnie teraz, do tejże wody, do tegoż sosu dodajemy mulę. Albo można je odcedzić po prostu, albo łyżką cezarkową zaczerpnąć, starając się zostawić jak najwięcej tej morskiej wody w środku w garnku. Zobaczcie, ile jej jest. Makaron będzie dobry za 2 minuty. Na chwilę przykrywamy to. Mule dojdą, sos przejdzie. Zostało na dnie trochę dobra. I teraz to wszystko trzeba przemieszać. To przy okazji są ćwiczenia zawodnicze, podnoszenie ciężarów. Ciężkie garnki. Co tutaj jest? Mam oczywiście rezerwę mulową, bo mi do rondla nie weszły wszystkie mule. Tam trochę zostało. Zawsze można dołożyć. I tak się to tutaj robi. Oczywiście możecie ugotować mule na parze, wyjąć z nich mięsko i podawać je bez skorup, ale nikt tak tutaj muli w makaronie nie jada. Jakie to jest? Już wam mówię. Sosu w ogóle nie soliłem, jak widzieliście, a to pomny tej ilości słonej wody, która płynie ze środka. Zrobimy to tak. Zrobimy to tak, jak jest najlepiej. Czyli najpierw trochę makaronu. Zabieramy jedną muszulę i pamiętajcie, do tego nie daje się parmezanu.